Hej, z tej strony witam was Dead7. W kolejnym odcinku z Mario Forever Remake. W tym odcinku chciałem przejść świat Underworld autorstwa Krista1919. Bodajże Underworld znaczy po prostu zaświaty po angielsku. Miejsce, gdzie udają się dusze zmarłych. W takim razie zaczynamy. I zgaduję, że wszystkie moje dusze, które tutaj zostaną po zginięciu jako Mario, zostaną w tym świecie. Okej, no niektóre te spadają, więc musimy mieć je na baczności. I z niektórych tych wiszących rur spadają takie roślinki, jak widać. O, więc nie możemy też za bardzo raszować. Generalnie patrzymy na takie właśnie wiszące rury, z których nie wychodzi normalnie żadna roślinka, bo najpewniej wyjdzie stamtąd. Tamta roślinka. Ona szła tutaj, jak widać. I z tego co pamiętam, to po pewnym czasie wychodzą znowu te roślinki. Nie jest to, że raz wyszła i koniec. Już nigdy nie wyjdzie, więc też musimy uważać. No generalnie mamy dość sporo czasu, zanim wyjdzie ta roślinka. No jak widać, było trochę czasu minęło, zanim znowu wyszła, mimo że stałem cały czas przy tamtym miejscu. To wciąż nie oznacza to, że powinniśmy ją zlekceważyć. Najgorszym chyba problemem są te spadające rury, że jeśli nie wiemy, która spada, to możemy sobie zrobić kuku. No na przykład tutaj będą spadać. Wykonać skok. Okej, akurat moja winda się ustawiła w ciekawy sposób. I mogłem szybciej tutaj przejść. Nie jest to łatwy skok. Nie, jest tu coś ukrytego, tak myślę. Masa tu miejsca wolnego, są te roślinki, rury. No ale chyba nie ma tu nic ukrytego, nie wiem. No dobrze, w takim razie. Drugi poziom. Miałem takie wrażenie przez chwilę, że Mario był jeszcze tak na ziemi widoczny, a dopiero później się pokazał w rurze. To tak dosłownie na ułamek sekundy. No tak, te fioletowe otodiski zabijają od razu, kto by pomyślał. No i też problem z nimi jest taki, że nie poruszają się one tak jak każde inne otodiski kółeczkiem, tylko robią takie ósemki. Więc też trudniej jest przewidzieć, jak tego uniknąć. Z tego co wiem, jeśli oberwiemy od czegoś innego, to mamy te iframesy przez chwilę i możemy przebiec przez takiego fioletowego to diska, więc ratuję. Jest to jakaś opcja. Jeśli uznamy, że nie da rady inaczej uniknąć. Okej. No, jest checkpoint, super. Zostawię sobie tu może na razie. Jest tu trochę monet, szkoda byłoby ich nie wziąć, szczególnie, że nie licząc upadków przepaść nic mi tu raczej nie grozi. Miło, że tak się ustawiło to wszystko dla mnie. Okej. Tutaj te kupy mogłyby być użyteczne. Jest. Tam z tego co pamiętam, kiedyś skoczyłem z ciekawości do tej szpary na dole i nic tam chyba nie było. Nie jestem pewien, po co ona istnieje. To ma być po prostu podpucha właśnie, że myślisz, że coś tam będzie. Albo może czegoś nie znalazłem tam. Jak miło, idealnie starczyło. Jak nie miło, kończy mi się czas.
Okej, uwaga, bo tam jest kupa, którego musimy wykorzystać. O. No nie powiem, nie jest to łatwy skok. No zarówno ten poziom, jak i ten pierwszy level mają taki trudny skok tuż pod koniec poziomu, gdzie musimy jakoś skoczyć w odpowiedni sposób. W pierwszym poziomie no to musieliśmy z tej rury, co leciała w przepaść, wyskoczyć w dobrym momencie, a tutaj z kolei, no to było się odbić od kupy. Dobrze, jeszcze nie wpaść na rotodisk. To też. No okej. Teraz pamiętam, w tym etapie jest przejście do świata ujemnego któregoś. Nie pamiętam do którego. Muzyka z Megamena. Nie pamiętam z którego niestety. Brzmi mi jak Mega Man 4 albo Mega Man 5. Uwielbiam muzykę z Mega Mana, ale tak nie jestem też w stanie powiedzieć idealnie czasami co to za Robot Master czy etap fortecy. Przynajmniej nie tak na pierwszy rzut oka, albo raczej rzut ucha. Okej. Mamy właśnie te nowe roślinki, które strzelają młotkami. No na szczęście są one podatne na kulę ognia. O, jak widać. No i nie wychodzą, jeśli jesteśmy w pobliżu, więc nie jest to łatwy przeciwnik, ale nie ma tragedii. No, jest checkpoint. Dobra, przepraszam, jestem. Tu bodajże chyba będzie hammer było. Trudny skok tutaj. Przez tę roślinkę. Co poradzić? Chyba sprawdzałem kiedyś, tam nie ma nic ukrytego przy tym hammer było, ale chyba niestety nie było. No, kurde, nic nie widzę, a i nagle młotki spadają znikąd. No, bo tu za dużo tego jest. Okej. Nie mam dużo czasu niestety. Jeszcze chyba trochę było. Już się zastanawiałem, jak ja mam to przejść. No sporo też czekania na platformy, a czasu wcale nie mam dużo. I tak bym nie zdążył. 4 jednostki czasu w Mario Forever. Nie wiem, 2 sekundy, co? No niestety to jeden z tych etapów, co jak nie biegniesz praktycznie od razu gdzie musisz, no to przeżycie. Dobra, przynajmniej mam teraz więcej czasu, to jest plus. Natomiast roślinki co, że miał mniej żyć, bo nawalają aż miło dla nich, dla mnie nie. Dobra, przynajmniej teraz mam więcej czasu, to mogę tu bardziej rozplanować niż pies na pałę. Tak idealnie, żeby we mnie trafiło. Po prostu idealnie. Dobra. Wszystko jest ok, nie próbuję raczej idealnie we mnie polecić wszystko.
muzyka wyszła i to mnie trochę zatrzymało. Dobra, z tego co jeszcze tu muszę wyskoczyć, o. Dobra. No nie zdążyłbym wtedy z tymi 4 jednostkami czasu. Może gdyby wejście w tę rurę od razu kończyło poziom, ale no jak widać jeszcze musisz dojść do mety. No dobra, nie jest źle. No niestety trochę za wolno robiłem po prostu. Tamten poziom. No i musimy uważać, tutaj jest taki gimmick, że jak kończy się ten licznik w lewym dolnym rogu ekranu, to trzęsie się ziemia i nie możemy kontrolować Mario przez chwilę. Nie muszę mówić, jaki to ma wpływ na gracza, jeśli przykładowo byliśmy w tym momencie nad przepaścią. Nie jestem też w stanie strzelać, chyba nic nie jestem w stanie robić. No przynajmniej nie rani nas to trzęsienie ziemi, to jest plus. Wyobraźcie sobie jeszcze unikać tego wszystkiego. Dobra. To nie jest też muzyka, aby z Megamena? O, powinno być, że jeszcze te kamyczki małe nas ranią i musimy tego unikać. O Jezu, już myślałem, że spadnę. Może było zauważyć, już tak na styk wskoczyłem. Z tego co pamiętam, w tym bloczku na lewo chyba jest tylko monetka. Przynajmniej pamiętam, że tam kiedyś próbowałem na siłę wskoczyć jako duży Mario i tak patrzę, tylko monetka, serio? Jest jakiś w ogóle one-up w tym świecie, nie licząc oczywiście z monet? Może jest, tylko trzeba znaleźć. Dobra, Bazipi tu nie pokonam kulami ognia i nie mam czasu się z nimi użerać, więc... No ciekawe mnie, czy jest jakiś one-up w tym świecie. No monet jest dość sporo, nie powiem, ale... Może tutaj? Szczerze mówiąc, strasznie ryzykowny skok byłby tam na górę. Okej. Jest one-up! A tak narzekałem. Dobra. Tak, żebym, nie wiem, żebym mógł coś temu Bowserowi zrobić. No tak, to będzie cały czas. Też przy Bowserze będzie to trzęsienie ziemi. Musimy to jakoś rozplanować, żeby nie zostać w takiej sytuacji, gdzie Bowser w nas strzela, a my nie jesteśmy w stanie tego uniknąć, bo się nie możemy ruszać przez chwilę. O! Ale fakt, że mnie to akurat zatrzymał, bo chciałem podskoczyć. Myślałem, że to poleci tak, że będę musiał podskoczyć, a poleciało nade mną. Więc gdybym podskoczył, to... byłaby tragedia. Chwila, bo mi Super Victor powiedział, że... jeśli pokonasz Bowsera w momencie, jak się czas zatrzyma, no to... zginiesz. Że taki błąd jest, że jeżeli Bowser zostanie pokonany, akurat się czas zatrzyma tego trzęsienia ziemi, to zginę. Chyba że teraz mnie coś zabije. Uff, dobra, udało się. Myślałem, że Mario zginie poza ekranem. The Underworld ukończone. Co mogę powiedzieć? Całkiem fajny świat, muszę przyznać. Każdy poziom miał jakiś swój unikalny gimmick i to mi się podobało. Nie było nudy, że tak powiem. No, pierwszy poziom miał te spadające roślinki z rurek, drugi poziom miał te fioletowe otodiski, trzeci poziom miał
te młotkowe roślinki, no i 4. poziom miał to trzęsienie ziemi, więc bardzo dobrze się bawiłem, muszę przyznać, no i też poziom trudności nie był jakiś niebotyczny czy coś. Było w porządku, bym powiedział, idealnie zbalansowane. No to dobrze w takim razie. Underworld za mną, kolejny będzie Underearth. No zobaczymy, co to tam będzie. No ale to oczywiście w kolejnym odcinku. Pora na pakiet pozdrowień. Pozdrawiam te osoby: Pola Kuczaba, Wojta Zadosła, Domagała, Dawid Play22, Nure, Wi-Fi, Person, Victor Play Games, Mario the Hedgehog, Pancake LPS, Nelson X, Film Szynczak, Beznarze, Żubłotny, Lipomidor, Crossgame.pl, Piotr Haduch, Junior Game YouTube, Michoa, XGameX, Timok.pl, Kupszyl, Majka Wienku, K12, Kołaski 11, Bartek ADM, Explaki, Baczy Fireplay, Yoshi 14 na 26, Szymeczek.pl, Mikołaj Games, Damno Demus, Mr. Jalapeno, Tomek 839, Banak Janek 06, Filip Busta, Muć, Mario Forever, Toksyczny Jebaka, Kaptur, Adam Zyśk, Mastercard, Kalor Ryfer, Mario, High Sierra, Fox, Zosia Z, Miki 11. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam was bardzo gorąco. Trzymajcie się, cześć!